Na co dzień w swojej pracy naukowej zajmuję się zagadnieniami związanymi z obszarem adaptowanej aktywności fizycznej, co oznacza, że prowadzę badania dzieci, młodzieży, osób dorosłych, u których występują różnego rodzaju ograniczenia w byciu aktywnym fizycznie na optymalnym poziomie dla ich zdrowia. Zajmuję się stresem, a dokładnie roślinami w stresie. Identyfikuję i określam rolę genów, które są istotne dla lepszej tolerancji i adaptacji roślin na stres. W swoich badaniach wykorzystuję najnowsze technologie sekwencjonowania, dzięki którym jestem w stanie w sposób globalny uzyskać pełniejszy obraz tego, które geny ulegają włączeniu, a które wyłączeniu w odpowiedzi na stres suszy, tak by zapewnić roślinie lepszą tolerancję bądź adaptację do tych warunków. W obliczu zmian klimatycznych te badania mają szczególnie istotne znaczenie. W swojej pracy zajmuję się badaniem relacji międzyorganizacyjnych, a konkretnie współpracy i kopetycji, czyli współpracy między konkurentami. Jestem szczęśliwa, bo kocham to, co robię. I w moim odczuciu to jest recepta na sukces. Na co dzień leczenie pacjentów kardiologicznych jest moją pasją. Łączę te działania z pracą naukową, która dotyczy nowych metod terapii u chorych z zaburzeniami rytmu serca, ze schorzeniami rzadkimi w kardiologii oraz szerokim spektrum nowoczesnego obrazowania sercowo-naczyniowego. Rozpoczynałam swoją przygodę z nauką od modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz inteligentnych systemów ekspertowych. Ostatnie kilka lat to wytężona moja praca nad zbudowaniem dorobku naukowego w obszarze technologii lotniczych, a także szeroko pojętego bezpieczeństwa transportu, nie tylko transportu lotniczego, ale także drogowego czy kolejowego. Jeżeli chodzi o osiągnięcia, to każdy naukowiec ma takie perełki, które albo opublikował, albo właśnie teraz pisze z przyspieszonym biciem serca manuskrypt, o których mówi na konferencjach, ale myślę, że za tym wszystkim stoi coś znacznie ważniejszego, a mianowicie ludzie. Ludzie, których spotkaliśmy na początku naszej kariery, którzy wpłynęli w jakiś sposób na to, jak ukształtowaliśmy się jako dojrzali bądź wciąż dojrzewający naukowcy. W mojej pracy naukowej mam za sobą kilka etapów. Ten, z którego jestem najbardziej dumna, to moje prace na temat biochemicznych i obrazowych markerów dysfunkcji śródbłąka. Opracowanie metod wspomagających rozwój ruchowy dzieci z zaburzeniami zmysłowo-ruchowymi, a w szczególności metod, które dedykowane są dzieciom, które mają problemy ze słuchem. Za swoje największe naukowe osiągnięcie uważam Nagrodę Komitetu Regionów Unii Europejskiej, którą otrzymałam w 2011 roku za pracę doktorską. Moim największym osiągnięciem, wydaje mi się, jest to, iż udało mi się ostatnimi laty połączyć dwie funkcje. Funkcję dyrektora Centrum Inkubacji i Transferu Technologii z pracą naukową, co pozwoliło mi zrozumieć naukę w zupełnie inny sposób niż do tej pory. A synergia nauki i biznesu spowodowała, że jestem w stanie podejść inaczej do pewnych zagadnień naukowych. Trudności, a nawet porażki wpisane są w nasze życie zawodowe, ale również i osobiste. Niemniej, jako była sportsmenka, odpowiem, że nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli ma się cel. To właśnie w tych trudnych sytuacjach poznajemy bezmiar naszych możliwości. Zadaję sobie ciągle takie pytanie, czy ten balans pomiędzy byciem kobietą, matką, a kobietą naukowczynią jest przeze mnie właściwie wypoziomowany, bo tutaj wydaje mi się, że każdy oczywiście z nas może się ze mną zgodzić lub nie, ale w mojej ocenie zawsze warto sobie to pytanie zadawać. Ludzie zwykle widzą tylko wierzchołek góry lodowej i nie zdają sobie sprawy z tego, że za jednym stwierdzeniem, jednym odkryciem często stoją lata pracy badawczej, konsultacji naukowych, wyjazdów naukowych, staży, konferencji naukowych, nieprzespane noce, kiedy nie możemy przestać myśleć o tym problemie, który nas dręczy i szukamy rozwiązania. Przede wszystkim jest to praca bardzo żmudna, długotrwała, w związku z tym na jej efekty najczęściej trzeba czekać wiele lat. Choćby badania empiryczne, które prowadzimy, często są wieloletnie i nigdy nie wiemy, dokąd zabrniemy. W trakcie mojej pracy zawodowej spotkałam wielu dobrych i mądrych ludzi.
Dzięki ich wsparciu biegłam dalej ku wyznaczonym celom i pewnie nie zauważałam problemów, które gdzieś czyhały za rogiem. Należy koncentrować się na dobrych rzeczach i pracować dalej, by wykorzystać napotkane szanse. I to moja rada na przyszłość. Wyznaczać sobie cele i nie kreować ograniczeń. Kobiety często mają poczucie innych powinności i myślą, że to nie pozwoli im na zrealizowanie siebie w nauce. Wiara w siebie i swój potencjał to podstawa. Zadaj sobie pytanie, co lubisz robić? Zadaj sobie pytanie, co chcesz osiągnąć jako naukowiec, jakim naukowcem, naukowczynią chcesz być. Nigdy nie pozwól na to, by cokolwiek i ktokolwiek Cię zniechęcał. Myślę, że najważniejsze jest podążanie za ciekawością i robienie tego z pasją. Cytując klasyka, że jeżeli pokochamy to, czym się zajmujemy, to nigdy nie będziemy spędzali ani jednego dnia w pracy. I wydaje mi się, że to w moim życiu zawodowym na pewno też znajduje odzwierciedlenie. Natomiast tak, gdybym już naprawdę musiała coś poradzić, to nigdy się nie poddawajmy, walczmy o tą naszą pozycję w nauce i ciężka praca zawsze się opłaci. Po pierwsze powiedziałabym, żeby zawsze kierować się własną intuicją, ale popartą wiedzą naukową. Po drugie, żeby z każdej porażki starać się wyciągać cenną lekcję na przyszłość. Po trzecie, żeby nie spoczywać na laurach, czytać literaturę naukową. Po czwarte, zawsze wierzyć w to, co się robi.